O, jesteśmy. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, miałam się połączyć troszeczkę wcześniej, żeby zacząć szybko. Dzisiaj będziemy działać, bo e, pędzę potem. Dzień dobry Aniu, dzień dobry Basiu, dzień dobry Marzenko i Wandusiu. Zobaczymy, ile nas dzisiaj będzie. Słuchajcie, jest tak gorąco, że mi okulary z nosa zjeżdżają, ale damy radę. Mam nadzieję, że tutaj się nie rozpłyniemy i ogarniemy temat w miarę szybko. Dzień dobry, Madziu. Ja chyba sobie będę musiała okno otworzyć, bo nie będę słyszała, jak mi czas tyka. Poczekamy sobie tak parę chwileczek, choć dziś nie spodziewam się, wiecie, tłumów, bo tak jak mówię, no jesteśmy dużo wcześniej niż zwykle, czyli o godzinie 17. Część osób pewnie zapomniała, część jeszcze pewnie w pracy, więc będziemy w zacnym gronie, ale powiem wam naprawdę, tak czuję jak i tak, o, zjeżdżają brylki. Faktycznie to okno uchyliła. A jeszcze wiecie co, wpuściłam sobie tutaj muchę, a wiecie jak ja lubię muchy, nie? Mortor cykier jechał, a ja po prostu nie odpuszczę, dopóki muchy nie wygonię, no ale niestety nie udało się jej wygonić. No i tu będę robić z muchą. Cześć Marylko. Dzień dobry Aniu. U mnie sąsiad kosi, nic nie słyszę. Słuchawki na uszy. Cześć Joasiu. Dzień dobry. Marylka, jak już Ciebie mam, bo Ty mi nie odpisałaś na wiadomość, ja mam paczkę Twoją tutaj i ja bym Cię bardzo prosiła, Dziocha, żebyś mi ją odebrała, jak będziesz miała chwilę, bo że Cię wyślę. Dzień dobry, Gabrielko. Dobra, słuchajcie. Matko, się tak wszyscy rozjeździli teraz, jak live'a zaczęłam. Mucha, ale Ty mi tutaj nie lotaj, bo Ty mnie będziesz denerwować. Słuchajcie, to jedyna rzecz, której nie znoszę, to są właśnie muchy. Zaznaczyłam, żeby do 17 odebrali mi paczkę z impostu i niestety pan nie przyjechał do 17, więc trochę jestem wkurzona. Już przekazałam mężowi, żeby w razie czego paczkę odebrał, bo no nie będę chciała przerywać tego live'a, bo się nie wyrobię w czasie. A muszę dzisiaj. Dobra, słuchajcie, zaczynamy dzisiaj z kolekcji Bon Voyage. Ja już sobie powycinałam wszystkie elementy, oczywiście te z okładeczki też tutaj, żeby nie być taką gapcią, jak byłam wczoraj. Dzień dobry, Joasiu. A w Gdańsku ledwo 18 stopni, co chwilę pada i okrutnie wieje. A tu jest tak gorąco, taki hyc, że ja mam wrażenie, że za chwilę po prostu spłynę tutaj na tym krześle, a już czuję, że okulary mi zjeżdżają. Taki gorący. Dzisiaj byłam u fryzjera, na szczęście nie trwało to jakoś zbyt długo, bo nie robiłam tego, co miałam w zamiarze, jeżeli chodzi o włosy, bo pani musiała wyrównać mi koloryt, odżywić włosy, więc następnym razem... Jezus, to jeszcze ja. Ale co, Basiu, jeszcze ty? Bo teraz nie zaskoczyłam. Coś ominęłam od komentarza. Jaka była burza u was wczoraj? W miarę była ok. W sensie takim nic złego się nie wydarzyło. Na szczęście. Ale wiem, że były też sytuacje, gdzie poniszczyło niestety. Słuchajcie, zaczynamy. Ja nie będę tutaj dzisiaj się rozwodzić za bardzo, no bo wiecie, że ten czas dzisiaj nie jest dla mnie zbyt łaskawy. Zaczynam od tej pierwszej karty, która jest tutaj w tej kolekcji. Słuchajcie, jedna rzecz, która mnie tak... Jest dużo tych map. Spójrzcie sobie, no kurczę, no prawie tutaj parę, o i tu mapa znowu. A tam już widzę coś fajne, były paski. No, aż mnie nas zaskoczę. No to były obydwie strony fajne. No nie mogli dać z jednej mapy i z drugiej mapy. Tu w tym drugim, takiej tej poziomej mamy, gdzie jest lotnictwo. I tutaj też jest mapa. I słuchajcie, ani ta strona zaciekawa, w sensie takim, wiecie, port, no nie zawsze to potrzebujemy taką arkusz, no i tu w ogóle. No ale cóż, no jakoś czas radzić. I to jest środeczek. Natomiast, tu już nie pamiętam, no to tam mieliśmy jakiś kawałek, to sobie znowu zostawimy na koniec. I teraz tak, tutaj, zobaczcie, mamy taki różany element. No, to jest ten, którym serce pękało, bo tu też jest śliczne, więc to mnie czasem nerwuje w Nintajo, nie? Że albo z jednej i z drugiej są beznadziejne arkusze,
albo z jednej i z drugiej są fajne. Znaczy beznadziejne, ja to mówię w takim znaczeniu, że wiecie, po prostu mnie się nie podobają. I teraz tak, tutaj jest aparacik, a w sumie nie wiem, dlaczego tutaj nie mam tych linii, bo one były tu. Czy ja tu wiem? Nie wiem. Dobra, będziemy myśleć. Potem nie będę się tu nad tym rozwodziła. Zaczynamy. Zacznę sobie od tej... Może zacznę sobie od tej podłużnej. Ona tu ma troszeczkę więcej dzibania, więc słuchajcie, po prostu czuję to gorąco. Niewiarygodne. I bazę. Ja prosiłam o przygotowanie sobie baz, więc na szczęście już to mi ucieka. W sensie takim, że już nie będę się z tymi bazami bawić. Dopnę sobie tylko na wysokość. Już nawet dzisiaj, słuchajcie, nie będę. Ja mam nadzieję, że uda mi się to czasowo zrobić. Wiecie, czy mi się teraz nie pomyliła. I zaczniemy sobie od tej strony. Mamy kartę na 9, więc robimy sobie 9, 8. I z drugiej strony to samo. Ja trochę tu mam takiego rozgardiaszu z tej mojej strony prawej, bo finiszuję z albumem imieniny cioci Krystyny, więc wiecie. Ale żeście się rozpisali, zaraz muszę czytać. Jestem ciekawa, co tam piszecie, ale najpierw sobie okleję, bo jak się oderwę, to znowu... Gabrysię witałam. Witaj, Aniu. Nie przyjemnie wiatr wieje u mnie, ani gąsko mnie tyknie. Witam wszystkim. Witaj, Joasiu, że przybiegłam. A ja cię chyba witam, Basia, na początku. Czy mi się coś tam wydawało? Czy ktoś ma podobną ikonkę do ciebie? Aż sprawdzę. A nie, no jesteś tu, widziałam cię już. Zwątpiłam, że już mi się stawił, wiesz, z tego ciepła. Ale witam cię, witam. Dzień dobry, Martusia. U mnie była wczoraj burza 5-minutowa. Znaczy u nas bardzo długo padał deszcz i było tak mocno wietrznie, ale nie było jakiegoś takiego, wiecie, mocno dramatu, żebym tak tutaj się bała, tak jak ja to mówię, że się boję, aczkolwiek poodłączałam sobie wszystko wychodząc z pracowni, więc tak na spokojnie. I teraz to jest ta nasza, nie? Tak, z tą walizeczką, więc ja sobie tutaj różane też jeszcze obetnę fajnie. Sobie zaznaczam z drugiej strony, bo wtedy mogę na tym jasnym zaznaczyć i nie będę musiała już tam na wszystko. Czyli po prostu oklejamy sobie. Słuchajcie, jak ktoś tak nie nadąża, to zawsze można sobie okleić po prostu później, nie? Nie wiem, czy to na bieżąco. I jedziemy. Jedna strona i druga strona. Mnie ta mucha irytuje. Kurza muszka, słuchajcie, ja tak nie znoszę much. Chyba jedyne stworzenia, których ja po prostu nie znoszę. Od razu za komarami. Nic mnie tak chyba nie irytuje jak muchy. Jak to są takie muchy, te wiecie, takie muchy błyszczące, takie latające terminatory świecące, o rany. Te to mi kreptują totalnie. Dzień dobry, Justynko. Dzień dobry, Justynki. Z jakich papierów najbardziej lubi Pani korzystać? Madziu, ale żadna Pani. Ja Ciebie bardzo proszę. Z jakich lubię korzystać? Z wszystkich, byle nie cienkie. Ja lubię papiery. Papiery bardzo często mnie inspirują. Chyba nie ma takich, które... Każdy papier... Oczywiście, że nie zawsze wszystkie kolekcje nam siadają, nie? Jak to się mówi. Czyli nie zawsze wszystkie... O, coś mi tu... Nie zawsze wszystkie nam się podobają, nie zawsze wszystkie takie są w naszym guście. Basienko, bardzo Ci dziękuję, kochana. Ale nie powiedziałabym, że na przykład nie lubię. Jeżeli mi się jakoś nie podoba dana kolekcja, to z niej po prostu nie korzystam. Cześć, Abusia. Witaj, Ania. Aha, witałaś, Asiu, Basie na początku. Okej. Dzięki, Basienka, jeszcze raz za naklejkę, kochani, za każdy przejaw taki naklejkowy. Z całego serducha Wam bardzo, bardzo dziękuję. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo miłe. I jak to gadają, spadło mi,
Bez to docenią. I weźmiemy sobie tutaj te chmureczki. Bo one chyba są tutaj, nie? Tak. I te chmureczki jeszcze gdzieś widziałam. Boże, nie chmureczki, tylko to. To może mi się gdzieś poplątał. A, tak, dobra, tutaj mam obite. Widzicie, na tej drugiej karteczce mam to jako tło, więc ja sobie tutaj zrobię to tylko na paseczek. Okidoki. Ja sobie to tak zrobię, słuchajcie, nie wiem, po 5 mm z każdej strony. Taki fajny panel się zrobił. Resztę sobie zostawię na ubicie tamtego drugiego arkusza. I to akurat mam... Może ja bym to tak zrobiła. No nie, bo to już mam zaznaczone, nie po tej stronie w sumie, co powinno mi. No to będzie denerwować. Wiecie? Także jeżeli ktoś ma ochotę, zachęcam do kciuczków. Będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, dzisiaj widzimy się na drugiej części naszego scraplata. I tworzymy karteczki z kolekcji Bon Voyage od Vintage Papers. No i tutaj właśnie pyta, kto? Madzia? Czy są jakieś papiery, z których ja lubię? Jakoś. Oczywiście była marka Lemoncraft, moja nieodżałowana, bo już póki co na razie nie ma kolekcji. To chyba takie były dla mnie najfajniejsze papiery, których najlepiej mi się tworzyło. Ja lemonki zawsze będę kochać miłością ogromną. Natomiast, żeby tak powiedzieć, że tak, jest jakaś taka, bez której żyć nie mogę, no to były lemonki. Mogłabym to nawet tak o nich powiedzieć, natomiast no teraz, kiedy jakby lemonki póki co nie drukują żadnych kolekcji, to no nie mam. Jak się pojawiają, papiery podobają, mi się to tworzy, jak nie są w moim typie, bo czasem tak jest, słuchajcie, ale to też nie jest, bywało, że i w lemonkach nie zawsze mi tak jakoś siadała kolekcja, więc to też nie jest tak, że wszystko trzeba kochać i lubić. No czasem się zdarza, że jakoś nie siądzie nam dany klimat, ale to na szczęście się rzadko zdarzało. Jedyne, czego nie przepadam, to fioletowego koloru, ale też wiele razy już tworzyłam, jeżeli chodzi o kartki fioletowe, więc oczywiście, jak widzicie, zagadałam się i przeradełkowałam sobie te chmurki. Tak jak wczoraj mówiłam, jak ktoś nie ma radełka, można na bigownicy sobie od lewej strony przebigować krawędzie i wtedy z drugiej wyjdą takie fajne, wypukłe wzorki. Wiecie, mucha to jest najgorszy wynalazek. Pana Boga. No niestety. Też mu coś nie wyszło, wiecie, kto pomyślał. Dobra. A co tu się stało? Matko, na szczęście tu, wiecie, będą jakieś życzenia, ale nie wiem, skąd tu się wzięła kropla kleju chyba. Trzeba uważać bardzo. I jedziemy sobie, słuchajcie, z panelem. I mamy panel. Cześć Agnieszko. Klikajcie, klikajcie, pisze Justynka, bo muchy są wredne. No. Witaj Moniczko. Ja odświeżyłam, dlatego nie słyszałam. No a ja też później trochę weszłam. Ja to takie muchy zawsze muszę wymordować. Zamykam w łazience i poluję, aż się uda. Bardzo ładna jest ta kolekcja. Tak, znaczy wiesz, one muszą najpierw do tej łazienki wlecieć, więc u mnie to jest tak, że moja irytacja muchami jest tak wielka, że ja po prostu chyba bym nie wstrzymała, jak ona mi... Czy to są dwie muchy? Nie wstrzymałabym chyba, żeby czekać, aż ona mi do łazienki wleci. Ja mam system sprayowy, czyli wiecie, płyn do mycia szyb. Ja po prostu jestem w stanie stać jak posąg nieruchomo przez ileś tam minut, aż ta mucha po prostu przyzwyczai się, że ja tam stoję, w sensie, że widzi mnie pewnie, że stoję. Czy tam nie widzi, nie wiem jak tam te muchy to mają. I kiedy ona traci czujność, albo kiedy już ten jej system latania opracuje, czyli jak ona leci, wiecie, jednym i tym samym torem, nie? Za którymś tam 10 czy 100, kiedy ona przelatuje, ja po prostu klinem. I w locie ją spryskam i wtedy ona spada i już po niej. Proszę, nic się nie łaskoczy jakoś.
I teraz musimy zrobić sobie tak, słuchajcie, tu mamy 9 i 8, tak? Bardzo szybko. No i to jest mój sposób na pozbycie się szkodnika. Ale to tam też trzeba cierpliwości oczywiście, ale myślę, że szybciej ona się, wiecie, tak złapie na ten mój płyn, niż by miała mi wlecieć w jakieś pomieszczenie. Natomiast w nocy, jak nam na przykład do sypialni wleci, to no, najlepiej jest zgasić w sypialni światło, zapalić gdzieś na holce i ona wtedy sobie do światła wylatuje. Tak, słuchajcie, normalnie ja już jestem specjalistą. A to mam po mojej kochanej babci, która, słuchajcie, ja mam to samo, ja bym nie zasnęła, dopóki mi lata mucha. Nie ma opcji położenia się spać, jak lata mi mucha. Nie. Jestem tak antymuchowa, że nie jestem tolerancyjna względem tych istot. I oklejamy sobie ładnie środeczek do tej poziomej karteczki. Nie, to można, słuchajcie, tutaj ona naprawdę chyba tracić życie. Moje ręki. Cześć Mary Jane, bardzo... Aha, czy czytałam już? Cześć Beatko. One lecą do światła. No ja tu nie wyglądam na rozświetlenie. Na dworze jest tak jasno, że... Cześć Dorotka. Czy wy ją widzicie, jak ona mi tu przelatuje? Ja zaraz wyjdę z siebie, stanę. U mnie brzydka pogoda, szaro, smutno, deszczowo, głowa mnie boli od rana, a dziecko ciągle śpiące. O rany! Zapraszam na Śląsk. No! Tu... Oh. U mnie słonecznie tylko wieje. Ciekawy sposób na z tym spryskiwaczem. Auto mamy u mechanika, bo klima siada. Oby szybko zrobili. Nie, nie, tak, to ja mam sposoby opanowane, słuchaj, na muchy. U mnie. No ale wiecie, musiałam już się zgodzić na obecność tej, bo bym tu latała za nią, no chyba do nie wiadomo której. A musiałam zacząć o czasie. Pewnie gdyby nie to, że tak dzisiaj mam mniej czasu na pracę, to bym się tu z nią turlała. No ale niestety dzisiaj... Posiadła na szybę, mogłabym ją prysnąć, bo mam tu stoi. I słuchajcie, ja mam wrażenie, że te muchy naprawdę słyszą, co ja mówię, bo to jest niemożliwe. Jak powiedziałam, że chyba sięgnę po spray, to ona uciekła. Ale mam tam okno uchy. No, nie uciekła. Przyleciała mi pokazać, kto tu rządzi. Ale ten live się kiedyś skończy. I zostanie na sam. I wtedy już nie będę taka bezbronna przed kamerą. Dzień dobry, mama Frida. Ja wyganiam na balkon, ale traktuję gazetą. Ona ma parcie na szkło, a mucha leci do kamery. Ale to są takie, te wiecie, to nie są takie normalne, te czarne muchy. Takie normalne muchy, z którymi można się dogadać. No po prostu ją chlasnę raz, dwa. To są muchy, które zostały stworzone specjalnie dla mnie. Takie świecące, latające robokopy, które po prostu są w stanie wlecieć do buzi. Ja ich nienawidzę. Są takie natrętne bardzo. Moje auto ponad miesiąc u mechanika. Wow! Jak na razie koszt 6000, nie wiadomo jak będzie całkowity. Badają. No, tak to z tymi autami, że czasem, słuchajcie, warto kupić nowe, nie? Jak się tak policzy to wszystko. Następne biorę sobie paseczki. Bo paseczki znowu też mam tutaj jako panel. Ale te paseczki są jeszcze, może inaczej zrobimy. Najpierw sobie zrobimy kraftowy panel. Ja będę zaznaczała z tej strony, nie będę musiała tego wymazywać. O 5 mm, tak z każdej strony, żeby było mniej od tej bazy skrapowej. I jedziemy. Fajnie mieć dużo kartek, słuchajcie, w zanadrzu, bo wtedy zawsze jest po co sięgnąć, jak potrzeba, nie? I teraz bierzemy sobie te paseczki.
Zobaczcie, czy ja w ogóle nie wychodzę poza kamerę. I przykładam sobie to w ten sposób. I zaznaczam, a to jest tak wzorzyste. Tu wczoraj właśnie rozmawialiśmy na ten temat tej wzorzystości w mintajach. A dzisiaj Mintaj polubił mój live, moje leśne tagi. I mówię, aż to niedobre. Ja tak wczoraj mówiłam o tym, ale no, ja tam nie krytykowałam, wiecie, tylko rozmawialiśmy ogólnie na temat. Gdybym nie lubiła i nie pracowałam, gdybym nie lubiła, to bym nie pracowała na nich, prawda? Dobra, to sobie odkładam. Nie to. Aha, tu jest, dobra. I tutaj przyjdą nasze paseczki. Ja oczywiście coś ją gdzieś tu źle ciapła. Widzicie? Gdzieś coś tu jest. Dobra, zaznaczymy cię z drugiej strony. W ogóle jakoś dzisiaj mam krzywe oko. Nie wiem, czy tylko ja to widzę. Ta mucha ewidentnie szuka zadry ze mną. I ona nie wie. Jak wspomniałam, ten live się skończy. I sobie tu ładnie, delikatnie po krawędzi. Jak chcemy uzyskać, ktoś wczoraj mówił o tym, że ciężko mu idzie właśnie to bigowanie, ale w takim tutaj jak radełko siądzie ten rowek, to jedzie po całemu, więc polecam spróbować właśnie tak na bigownicy. Ja już to robię tak dosyć szybko, no bo już troszkę się tam wprawiłam w tym. Jak ktoś początkuje, to tak powolutku sobie można popróbować. Jak chcemy takie głębsze wgłębienie, ja naciskam mocniej i też tak wpaczam jakby ten papier w ten rowek z bigownicy, a jak chcę tylko taki efekt takiego lekkiego przeszycia, to po prostu lekko sobie tak jadę ręką, żeby tylko, jakby to powiedzieć, tłoczyć to, prawda? I słuchajcie, ja czuję, nie, dla mnie taka pogoda to nie jest w ogóle. Żałuję teraz troszkę, że jak ocieplaliśmy dom, to nie zamontowałam sobie tutaj klimatyzacji w pracowni. Gdzieś tam o tym była mowa, ale potem jakoś temat, ale tam nie mam tutaj tak gorąco. Zobaczcie, jest godzina 5:30 i nadal nie ma ani po odbiór, ani nie przywożą paczki, choć była godzina wyznaczona. Nieładnie pani impost. Młodego uświadomić, bo tam taki nowy jeździ. Taki synek, taki trochę opracony. I idziemy. Teraz zwróciłam uwagę, że sobie jakby do góry nogami te aparaciki obciąłem. Czy to słuchajcie, znaczenie. To nie są masary, Joasiu. Masara to jest wielka mucha, taka wiecie, która tam potem ma małe muszki i tak dalej. To my tak nazywamy, takie latające w ogóle czołgi. A to jest taka jakaś, nie wiem, krojcow jakiś. Przynajmniej u nas. Nie, chyba 2000. Przynajmniej u nas tak się mówi. Robacznicy. No to wiele wyjaśni. U nas dziadek zawsze poluje na muchy, bo ich nie cierpi na te tłuste masary. No właśnie, Justynka, to mówię. Ja myślałam, że dzisiaj o 18 zaczynamy. Nie, wczoraj mówiłam o 17. Jest też post na Facebooku, gdzie mówiłam i jest napisane, że wyjątkowo o 17 dzisiaj. Ja muszę pędzić potem szybciutko. Dobra, słuchajcie. To mamy już gotowe, a ten tył mam tu w paseczki, to ja sobie potem, już dzisiaj nie będę tego naciągać, każdy sobie z tyłu może okleić, ja już skrócę ten czas i tak to wygląda. Mamy dwie poziome. To na razie sobie odkładam na bok i potem sobie zrobimy ten. Dobra. Potem będę myśleć, może i tak będę ją oklejała. Może od razu ją okleić, słuchajcie. Bo tu w środku jest jakiś rysuneczek. I to jest ten sam, który robiliśmy już w tej jednej. Nie.
Aha, ten, faktycznie to jest ten. Ja sobie tutaj... Okej, dobra, czyli wykorzystałam tu środek, a tu mamy paseczki i ten żółty. A to fascynujące, jak ja to zrobiłam i dlaczego tu mam trochę żółtego, a tu nie. Czyli tu połowa. Tutaj ten tył. No po prostu sobie utnę po kawałku. Dobra. Ja jestem na żywo, wróciłam z Bytomia. Patrzę, co tu działacie. No to witam serdecznie. Ja się spodziewałam wypsu nowych montajowych papierów. No mam nadzieję, czekam na świąteczne. Ja też nie cierpię much, obrzydliwe stworzenia kojarzą mi się z zepsute. O właśnie, Mary Jane. Ja mam w kuchni wszystko zakrywane, bo ja dostaję białej gorączki. Dobra, zaczynamy sobie od tej, tak jak mówiłam. No to co, słuchajcie, prosta piłeczka, jedziemy. Cwaniara wczoraj już powycinałam sobie te, bo widzieliście, że się wczoraj zagapiło, że tam nie miałam wyciętych tych elementów z okładki, dzisiaj już mam. Aczkolwiek i tak chyba sobie faktycznie okleję ten tył, bo brakuje mi tu, ja tu mam takie paskowy tył. A on by się tu przydał, nie? Żeby już sobie z niego coś robić. Może tu jest paskowy tył. Nie, gdzie ja mam tą rany, ja już się tracę. Tą robimy. A, tu jest ta baza. Przełożyłam ją. Może ja sobie to faktycznie ciachnę, żeby to paseczek tutaj, bo tam mam wykorzystane takie banerki z paseczków. Więc jak ja już sobie to tu odetnę, to będę miała tę stronę. I w tę stronę. Widzicie? I tutaj mam paseczek fajny. Wykorzystam sobie na ten banerek. Te banerki takie, słuchajcie, to jest fajne też na wykorzystanie ścineczków w pracach, bo ogólnie rzecz biorąc tworzenie takich banerków, takich wycinanych do trójkąta, bardzo ładnie w kartkach się prezentuje, a tak jak widzicie można pozbyć się tych ścineczków, nie? Czy pozbyć się, wiecie, że ktoś ma problem i że marnuje, bo wyrzuca, no to można ze spokojną głową sobie wykorzystać na takie tutaj oto wycięcie. I jak ja na przykład tu mam tak fajnie, wyszło mi, że widzicie, to jest akurat tu linia, to sobie tak nacinam czubeczek i to już wczoraj robiliśmy. Z jednej strony ciach i z drugiej strony ciach. O, i już mamy taki fajny banerek. Potem sobie go dotnę na wysokość, ile będę potrzebowała. Bo ja też tu mam taki banerek kraftowy, który też sobie mogę zrobić właśnie tak. Bardzo lubię. Szybciutko, fajnie. Ciach. Tak. Czekajcie, gdzie to jest? O, ja, klina też mi się marzy. Mam samą na poddaszu. Znaczy my w domu mamy w dużym pokoju, natomiast tutaj przed latem we Wrocław. Gdzieś działam nowości zimowe, ale... No ale ja wolę poczekać, aż będzie więcej do wyboru, że tak powiem, do zobaczenia, bo nie do końca to są takie papiery, które chciałabym w albumie świątecznym. Ale no jak już, no zobaczymy, jakie będą inne oferty jeszcze. No i dla mnie to jest też trochę za wcześnie, bo ja musiałabym teraz już zrobić album zimowy, żeby w ślepo zamówić ileś kolekcji, bo do na przykład września czy października, kiedy ja będę chciała puścić zimowy warsztat, to już może ich w sprzedaży mogą być wyprzedane, albo może, tak sobie na oko tu ciachnę, może już w takiej ilości ich nie być, więc dla osób, które prowadzą warsztaty, no to tak nie do końca ten termin jest dobry, nie? Bo ja już teraz musiałabym się określić w ilości, żeby to kupić. Są takie ciężkie decyzje. Jakie są wymiary kartek? Gdzie można znaleźć informacje, co trzeba było przygotować?
Aniu, to są boksy letnie. Boksy są dla osób, które zakupiły boksy inspiracyjnie. Jeżeli chce się z nami tworzyć, ja podawałam chyba, chociaż tu chyba, czy ja tu podałam, jakie było pod pierwszym live'em ze Scrablata podawałam. Tu też powinnam. A jeżeli nie, to podawałam w filmie. A chyba tutaj nie podałam sobie, ale tu są tylko papiery i kolekcja, więc tu nic więcej nie trzeba. Podawałam wczoraj na live'ie, z czego będziemy korzystali. I teraz tak, zobaczcie. Ale w zasadzie to są prace wykonywane z boksów inspiracyjnych, które były w sprzedaży w moim sklepie, czyli taki zestaw materiałów do stworzenia tych wszystkich prac. Tu mamy taki, zobaczcie, paszporcik. No jeszcze mi taka mała mucha przyleciała, no normalnie koleżanki się zgadały. I on tak, mam go tu na boku. Mniej więcej sobie to będę tak odtwarzała, bo wiecie, jakby no samo w sobie mi się to tu podobało, ta kompozycja. I tu właśnie jak planowałam tę kartkę, to chciałam, żeby poszła wzdłuż. Ogólnie przy DL-kach ja bardzo lubię te kompozycje, które tak ładnie się wyciągają. Czy to właśnie z góry w dół, czy tu, tak jak mamy, bardziej z boku. Następnie mamy tutaj, czekajcie, to przeszkadza, mamy tu globus i mamy tutaj ten duży, chyba to jest tak, to jest ten duży, który chyba wycinałam właśnie z okładki i on był na końcu dołożony, bo potrzebowałam coś, żeby mi tu tą przestrzeń trochę tak wypełniło. I globusik, który jest tu, ale to jest chyba jakiś taki większy, bo to może być z tej okładki, bo właśnie na tej okładce, a nie, poczekajcie, to ja mam, to jest z okładki, o, on ma takie kwiatki u góry. I to było ładne. Mam wrażenie, że ten globus, jak przyłożyłam, jest, ale powiem wam, że się ciężko pracuje, bo jest okropnie gorąco. Z tym moim stanem, w jakim ja teraz jestem, to dla mnie to jest jakby optymalne 10 razy bardziej. Zdziwiona jestem, bo widzę, że tu jest duży globus. Czyżbym ja sobie wzięła z tamtej kolekcji? Chyba nie. No innego to ja tu nie widzę. Chyba, że mi się gdzieś a jest globus. Czekajcie. No tak właśnie mi się wydawało, że tu miałam takiego, żeby zrobić taki sztuczny tłok. Oczywiście można na przykład robić bez takich symboli bardzo podróżniczych. Widziałam zapowiedź tych papierów, podobają mi się. Ładne są, ale ja sobie czekam, aż już potem będzie, wiecie, po prostu większy wybór. Widzieć, co będą oferować inni producenci. Nie chcę, wiecie, wyszła pierwsza kolekcja i już zaraz kupować, po prostu poczekam, co jeszcze się pojawi, co tam fajnego. O, ten, bo w tę stronę mi się odwraca. Chcę po prostu mieć wybór. I ten będzie gdzieś tu. Muszę sobie pozasłaniać pewne elementy. Ok. No i myślę, że tak by to leciało. Możemy sobie to kleić. Ale powiem wam szczerze, że dzisiaj to jest męczarnia, jeżeli chodzi o pracę, bo nie myślałam, że będzie aż tak gorąco. Znaczy, no jest gorąco ogólnie, ale dzisiaj to jest hardcore jakiś. I zacznę sobie od zamocowania tutaj tej naszej zawieszki, która ładnie się tutaj na środku, mniej więcej bardziej w lewą stronę, na środku bardziej w lewą stronę komponuje. I teraz pójdzie na to tego naszego paszporcika, który tu będzie na jednej, ja tu mam taką większą kartę, ale to nic nie szkodzi. Tu będzie na jednej kostce, a tu będzie na dwóch. Bo tutaj już jakby to jest na jednej, więc musimy tylko to wyrównać sobie. Dobra. Tak sobie tylko zerkniemy, czyli tu z tej musimy podłożyć sobie drugą. I do tego ta mucha latająca, słuchajcie, no moja akumulacja nieszczęść. I tu sobie to zrobię trochę niżej, bo tu mam ten mniejszy tabulek. I to samo będzie z tym naszym globusikiem. O, czyli tu tak pomalutku na brzegu 1, a z drugiej strony na 2. Już patrzę, czy coś piszecie, bo ja tak wiecie, potem zaaferuję
muszę pilnować, czyli z tej strony 2, a z tej 1. Tu 1. Ok. No tu 2. I już czytam. A dzień dobry, Paula. Ja mam jeszcze spory zapas świątecznych kolekcji, no ale wiadomo, nowości zawsze kuszą. Nie chciałabym zawracać głowy o link do grupy, ale jeszcze raz przejrzałam. Wandziu, proszę Cię, napisz mi maila, bo ja naprawdę nie pamiętam, że ktoś tu na live coś prosił mnie, skoro się tyle rzeczy dzieje. Ja bym prosiła, żeby po prostu wysłać mi maila, to ja odeślę. No ja też mam nadzieję, że się nie gniewacie, ale no nie jestem w stanie pamiętać, że ktoś mnie na live o coś pytał, bo się tak wiele różnych rzeczy dzieje, że było chyba inny globusik, widzę w drugą stronę. Naprawdę nie potrafię spamiętać tego wszystkiego. I tutaj tak troszkę w ślepo, ale widzicie, jak ja sobie ją wyprowadziłam, żeby mi się to ładnie tu wszystko wyrównało. A ta pójdzie już na dystansiku z prawej strony. Zawsze chcę taką równowagę zaprowadzić, czyli żeby wszystkie te elementy ze sobą się fajnie, wiecie, łączyły, tworzyły. Zazwyczaj robię tak, że sobie układam gdzieś na boku, czyli taki mój, ten podstawowy, taki zarys tej pracy, który chcę mieć zrobiony, tworzę. A potem sobie dokleję. Tu nawet mogę mieć to trochę wyżej, to wiecie, nie przeszkadza. O, i teraz już mogę te kwiatuszki kleić. Tak cisnęłam z tym, żeby ładnie sobie tutaj już z tymi kwiatuszkami pracować. Ok. I tak ją ładnie tutaj wypuścimy troszeczkę na tym. O, i tak ona ładnie zachodzi. Troszkę na ten banerek i troszkę na ten. A następna, ta, która będzie tu u góry, już zrobimy sobie podwójnie, bo ona nie wyjdzie za to, żeby było to jeszcze wyżej. I wtedy nam się taka ładna przestrzenność tworzy i to bardzo fajnie wygląda. Jak te kwiatuszki tak nachodzą na siebie, jeden na drugim. Czekajcie, sobie tylko zerknę, bo ja czekam na taką jedną ważną wiadomość, więc muszę sobie tu zerknąć. Okay. I tak by to wyglądało, że będzie tu, zobaczcie, tak, może... Wszystko tutaj mogę trochę skrócić, bo ja tu te kwiatów trochę zostawiłam, ale żeby tego nie było za dużo, żeby mi to nie wychodziło poza kartkę. Albo całkiem to skrócę, albo sunę sobie od spodu, położę trochę gałązek. Też tak może być. O, zanim to przykleimy, to ja sobie pojadę tutaj z tą naszą różą wiatrów, tak? Dobrze zapamiętam? Wczoraj mówiłam, że nie, mam problem z zapamiętaniem. I teraz zobaczcie, muszę sobie ją też tu podkleić trochę. Bo wiecie, ja to wczoraj tłumaczyłam, że to takie to jest luźne, latające, jak się tego nie podtrzyma. Ok. Teraz pod całą grafikę. Tutaj. Ja mam... Aha, dobra, to czytałam. Pisałam maila, ale nie zatytułowałam. Ok, no to on go wrzucił do spamu. No. Dobrze. I jedziemy, słuchajcie. Ja bym to tak zrobiła, może inaczej. Weźmy sobie ten aparat. I to jest aparat, który był taki duży na okładce. To nie jest ten, to są te walizki. O, ten, zobaczcie. On tak fajnie mi tu zasłonił tamte takie dziury. Ja zawsze się staram potem, wiecie, coś tam podłożyć, żeby pozasłaniać te ewentualne elementy, które, no, wiadomo, chcemy zasłonić. Troszkę wysuniemy.
Więc teraz, żeby ładnie ten też był widoczny potem na górze, bo ja już sobie go posmarowałam, ale może najpierw ten aparacik sobie zamocujemy. To jajeczek tak troszeczkę do tej dziury zrobimy. O. Wiecie, to też ma swój cel, bo nie chcę, żeby to wszystko w powietrzu fruwało, żeby to takie było ładnie oparte. Okej. Wiecie, buziaczku. Już tego tu nie będzie widać, więc już Cię zostawiam w spokoju. I zobaczcie, teraz jedziemy sobie z tym naszym aparacikiem na górę. I zasłaniam sobie te wszystkie tutaj elementy, które chcę zasłonić. I już taką fajną kompozycję mi się zrobiła. Tak wszystko już zmierza w tym kierunku. Teraz sobie mogę zamocować ten większy element tutaj. Chociaż nie. Dobra, najpierw tą różę, a potem ten element. Niech ona będzie na wierzchu. I tak tu trochę zejdziemy sobie nieco niżej. Może bym tak przesunęła, żeby tu nie było widać tych. Ok. I ty tu. O, zobaczcie, fajnie, nie? I ładnie się to skomponuje z tym spodem, bo to też jest teraz troszeczkę wyżej. Widzicie, trochę mam poprzesuwane. Tu mam bardziej zbite, tu mam trochę bardziej szerzej. Ale jak to mówią, to nie jest to jakieś... O, tu jeszcze mam taki kawałeczek, gdzieś kwiatuszków mi wystaje. O jakich to nie wiem. Teraz sobie tu coś znajdziemy fajnego, co mi tam może wystawać. To jest chyba ten maluszek tutaj. Śliczny. A ładnie tu będzie wyglądał, bo to tak zrobi taką fajną robotę. Super, no. Już zerkam, co piszecie, tylko sobie wytnę paseczek. Jakiej grubości tekturę podkładasz? Ja mam 1,5 mm tekturę w tym momencie. Różnie to bywa, teraz akurat mam 1,5 mm, bo mogę sobie ją tak swobodnie budować. Dobra. I rach, ciach, ciach. I gdzieś tam sobie to wsuniemy pod spód. O, jak ładnie. No i wszystko nam się tak ze sobą spięło. Czasem to jest kwestia, wiecie, dokładania ciągle różnych elementów. I teraz tutaj ja jeszcze mam, widzicie tego, jak ktoś nie lubi i mu się nie podobają tego typu dodatki, no to oczywiście, że nie musi ich tutaj dokładać. I tu mam taki... Czy to się da zrobić? Ja uwielbiam wykorzystywać ścinki i takie, wiecie, elementy. Z drugiej strony, po co mam ciąć cały arkusz, skoro tu mam taki fajny, podatny ścineczek. Zaraz zobaczymy, czy on się sprawdzi. Muszę sobie go oczywiście zrobić na podwyższeniu, żeby on się tak trochę przykleił do tej górnej, do tego górnego elementu. Nie było widać, że on jest taki krótki. No, o, czad. Dobra, jest. Jest super. Cześć Iwonko. Wczoraj podratowałam koleżankę kolekcją szkolną. Teraz się śmiałyśmy na Facebooku, że u mnie są zamiejscowe oddziały sklepu. No, jak się ma dużo rzeczy, ja bardzo dużo oddaję, więc... Cześć Haniu. Czy zacina? Może znowu jakieś burze gdzieś cisną? No, u mnie na razie spokojnie. Słuchajcie, ja mam napis tutaj, czyli na tej róży wiatrów w ten sposób, ale muszę przyznać, że chyba ta mi się bardziej podoba. Jest bardziej skoncentrowana, taka spięta, albo mi się tylko tak wydaje. Ja tu mam jeszcze ten kapelusz, ale zastanawiam się, czy on, co by na to? No w sumie fajnie wygląda. Oczywiście na kosteczce by musiał być, ale z drugiej strony przyznaję, że bez kapelusza teraz jak patrzę na to też fajnie wygląda. No cóż, rzec mogę wam. Na razie zostawiam bez kapelusza.
OK. Odsuwamy sobie troszeczkę na bok i jedziemy z tą naszą poziomą karteczką, czyli tutaj, gdzie będziemy sobie układali wszystko w poziom. I zobaczcie, tutaj sobie postawiłam, jest samochodzik, jest też ta róża, czyli wszystkie takie większe elementy jadą od lewej strony i z kolei wyciągają mi się w kompozycji. Nie wiem, mam problem, nie potrafię robić DL, żeby skumulować to jakoś tak w jednym miejscu, tak jakbym na przykład robiła kwadratową kartkę. DL-ka jak łapię w rękę, to od razu po prostu gdzieś tam w wyobraźni widzę wyciągane kompozycje. Nie wiem, czy też tak macie. Zacina głos. Głos się zacina. Czekajcie sobie, wejdziemy na backstage'a, ale u mnie tutaj wygląda raz, dwa. Mikrofony są ok. No jak będzie coś bardzo, to weszłam jeszcze raz, jest ok. O, no może poradzi właśnie takie odświeżenie live'a. Czasem może. No to jest takie właśnie, tak jak mówię, no musielibyście napisać, czy u Was też tak jest, że jak zabieracie się za tworzenie kartek takich w formacie DL, czy ten taki zamysł tego wydłużenia kompozycji w głowie od razu Wam się pojawia, czy nie, że musicie bardziej poplanować, bo wolicie na przykład skumulować w jednym miejscu, ale wtedy tak tu pusto jest, nie? No nie wiem. Jest jeszcze sposób taki, gdzie łączy się z dwóch części i wtedy bardziej się to tak wydłuża po bokach. Nie wiem, ja jakoś zawsze te DL-ki to takie mam w głowie, od razu cisnę w tą jedną stronę i tutaj mam też z tyłu. Ja to zapewne, wiecie, jakbym tam spojrzała do tyłu potem, to będzie poobcinane z przodu, bo zapewne jak sobie stworzyłam tę kompozycję, to czegoś mi potem brakowało. I to często też u mnie jest, że układam, wygląda, wydaje mi się, że jest w miarę ok, potem czegoś mi brakuje, więc sobie tam przycinam i wtykam do tyłu, więc też zawsze warto sobie przyciąć. Ja wiem, że wiele osób się boi, nie lubi przycinać tych papierów, ale przecież to... No i tu już potem postawiłam na kwiaty, nie? Czyli jechaliśmy sobie w tym kierunku i tutaj ten drugi właśnie, o, idealnie do wyciągnięcia kompozycji, więc ja sobie tak wiedziałam, mój mąż łopatę kupił, bo dzisiaj złamał, wiedziałam, żeby jak to się mówi, skoncentrować się właśnie z tej jednej strony. Ja bym tu jeszcze potrzebowała coś takiego. No. Tak się w sumie zastanawiam, czy ja to tak obcinałam, bo widzicie, że ja tu mam ten aparacik i to potem denerwuje mnie. Że ja na przykład, wiecie, przyklejam, a potem to zasłonię i tak jakąś tą. Więc jak już na przykład widzę tutaj, że to będzie zasłonięte, to sobie mogę wyciąć. Ja wiem, że to jest taki pierdołek mały, ale gdzieś tam go mogę potem wetknąć do kompozycji. To będzie świetnie wyglądało. Jak to się mówi. Dobra. Ja myślę, że tu nic nie będziemy zmieniać. Czyli tak, może inaczej. To samochodzik sobie zostawiam, albo może inaczej. Nie będę go podklejała tak na całej powierzchni. Wtedy ta róża wiatrów się tam fajnie zmieści, bo samochodzik idzie na dystansik. U mnie wszystko ok. A napiszcie, słuchajcie, jak u Was jest... O, prawie 60 nas jest, więc tak jak wczoraj. Fajnie. Ja myślałam, że dzisiaj przy takim upale wszyscy będą na dworze. Miło mi, że jesteście ze mną. Słuchajcie, zostawcie po sobie ślad jakiś, kciuczka. Będzie mi bardzo miło. I walizeczka oczywiście idzie na 2 razy, nie? Zawsze to stopniowanie jest właśnie takie ważne w tych dystansach, żeby potem patrząc z boku nie pojawiała się taka dziura, nie? Że gdzieś tam jest dystans, a to wisi gdzieś w powietrzu. Bo wiecie, to, że ja tak podkładam te kosteczki wszędzie, to też ma swój taki cel, że jak Wy to włożycie potem na przykład do koperty, to gdzieś tam będzie transportowane, to w tych miejscach, gdzie ona nie będzie miała takiego oparcia, ta praca, w znaczeniu takim stricte, czekajcie, ja sobie zaraz tutaj przykleję tą walizeczkę i szybciutko podkleję tam ten... Jak przykleję walizkę, to już nie będę miała po co tego wsunąć. Wiecie, o co kaman. Jak my nie będziemy mieć oparcia na tych różnych punktach tej naszej kompozycji,
to może nam się w transporcie zgnieść, potem powgniatać te elementy, które no jednak chcielibyśmy, żeby ładnie wyglądała kartka. Więc zawsze warto sobie tam te tekturki popodklejać, one są niewidoczne, a mam sobie od razu takie. No i tutaj zobaczcie, jak się tak fajnie ta kompozycja ułożyła, to teraz wystarczy tylko jechać w bok. I tu już mogę sobie też znowu zrobić na 2 razy, bo czemu nie? Muszę podwrócić, żeby się nie pomylić, a tutaj wystarczy na 1, bo chcę to podnieść o piętro wyżej niż mam walizkę. No i też, wiecie, łatwo tutaj też poszaleć. Wydaje się, że kompozycje, które robimy, wiecie, z kwiat... ja tu wczoraj też wspominałam o tym z kwiatami, to tylko one mogą być takie przestrzenne, bo te kwiaty nam przestrzenność robią, ale uwierzcie mi, jak człowiek się tak wprawi w takie kartki właśnie do koperty, ja zawsze to nazywam, czyli takie bardziej płaskie, to można się tak zapędzić, że nawet taka kartka z samych elementów z papierów skrapowych może takiej przestrzenności nabrać, że nie będziecie w stanie jej włożyć do koperty, bo będzie taka na bogato. Witaj, Madziu. No tak sobie tu dziubiemy. Dla mnie format DL musi mieć wydłużoną kompozycję, bo inaczej na tej kartce byłoby pusto. No tak, bo w końcu z tej jednej strony taka pustka, masz rację, nie? I zobaczcie, i tutaj skoro tu mam na 2, to tu sobie fajnie zrobię na 1 i już się to ładnie nam ze sobą poskłada. I spójrzcie, nie mamy tu żadnych koronek, żadnych dodatków. I jak fajnie można takie elementy do wycinania, słuchajcie, wykorzystać na zrobienie naprawdę bogatych kompozycji, bo wydaje mi się, że one nie są wcale takie płaskie. A jak zależy komuś na takiej bogatości bardziej, że tak powiem, a ja uciekam z kadru, to można, czekajcie, zobaczymy sobie, przesunę laptopa, dołożyć kwiaty. Nie mam akurat pod ręką żadnych, chociaż mam te, co robiłam sama, ale one mi tu nie pasują, te beżowe, chociaż całkiem ładnie pasują. Można dołożyć kwiaty i już przestrzenność. Wiecie, to było takie bardziej, pamiętacie, robiliśmy, albo ja robiłam ze wspierającymi kwiaty z papierów z kolekcji. No to ten jaśniejszy chyba. I gdzieś tu jeszcze podokładać, wiecie, liście, jakieś dodatki, koronki poszarpać. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do takich elementów, do takich kompozycji podokładać kwiaty i wtedy mamy, wiecie, już kartkę bardziej na bogato. Cześć Dorotka. I się zaś zagadałam. I straciłam rytm, ale już szukamy takiego aparatu. Czekajcie, czy to jest osobno? Nie, to było razem z aparacikiem. O, jest chyba tutaj. I takie fajnie to podróżnicze wygląda, nie? I widzicie, jak sobie dotkniecie, ja znowu to mam wyżej. Czyli jak walizka była na 2, to teraz tutaj, czy na 1 była, czekajcie. Tu mamy na 1, tu już mamy na 2. Więc tu będzie na 1, a tu będzie na 3. Żeby ono było jeszcze wyżej. A kwiatuszek sobie wsuniemy od spodu. I świetnie wszystko nam z sobą pokryje razem ładnie. A aparat będzie taki. A jakbyście chcieli właśnie to, co mówię, zrobić sobie coś tak jeszcze tak mega na bogato naprawdę, to można tu w tym miejscu zamiast tego, może tu sobie mogę, wiecie, bo on będzie tu w powietrzu, to tu bym musiała zrobić. Mucha, błagam Ciebie. Co ja mówiłam? Można włożyć kwiaty i już na tym, w tym momencie skończyć tu już dokładanie. Choć to wydaje się niemożliwe. I jakieś podrzeć koronek trochę gdzieś je tu powpychać, jakieś liście tu powypuszczać i kwiaty przykleić. I świetna kartka, słuchajcie, nawet na ślub, bo ten samochód z tymi walizkami myślę, że mógłby się bardzo fajnie ze ślubem tak skomponować, że tak to nazwę. Dobra. A ty, łobuzie, pójdziesz sobie tutaj. Jak wiecie, mam tu plasmę z tej. Już nawet chyba nie będę podklejała tekturką, chociaż to tak tu między tym drugim. O. Nie, dobra. Stuniemy sobie tam. To troszeczkę takie za bardzo w powietrzu było. Czyli budowanie tej
stopniowanie tej kompozycji też jest ważne, żeby to wszystko ze sobą się fajnie układało. I już. Dobra. I ona teraz, wiecie, jak dotkniecie, to czujecie, że ona tam ma opór, sobie fajnie siedzi. A ja się tu chyba machnęłam i tu bym musiała jeszcze jeden dać kawałeczek tektury. I mi się wydaje, że tu mam taki luz. Dzień dobry, Marlenka. Tu już jest na bogato. W każdym razie dla mnie jest pięknie. Dziękuję. Wiecie, no to jest kartka tak naprawdę z samych elementów do wycinania, więc tu nie mamy żadnych dodatkowych jeszcze kwiatów czy koronek i tak dalej, więc ja tylko mówię, że dla osób, które wolą jeszcze tak bardziej na bogato, to można to jak najbardziej sobie jeszcze podkręcić właśnie dodawaniem jakichś kwiatuszków dodatkowych, czyli tak jak ja tu miałam pod ręką akurat zamiast tego aparatu, takie kwiaty gdzieś tam, słuchajcie, czy różyczki. Nie mam akurat takich, wiecie, papierowych gdzieś fajnych pod ręką, bo to są te, które robiliśmy na live'iku. Ale zobaczcie, no chociażby, ale ten listek tu ładnie pasuje. Się fajnie skomponował z tym. Listeczki akurat robiłam sama, bo one są z tej mojej kolekcji Wiosenne Szepty chyba. Są troszkę wodą, wiecie, skrapane. My tam sobie to ze wspierającymi chyba tworzyliśmy, o ile mnie pamięć nie myli. I potem są pochlapane troszeczkę farbą, więc to wszystko można podkręcić oczywiście. Ale u nas wiecie, na skrablecie mamy takie basiki bardziej. No i mamy kartkę numer 2. Ja tych napisów tutaj do tych nie daję. Tu na boczku mogą być, zobaczcie. Dzisiaj tak czasowo chcę. Ale zobaczcie, widzicie co się... O, to jest... Nawet dobrze, że to się stało. Widzicie, tu już mi się to wygięło. Ja muszę tutaj podłożyć sobie taki... Ktoś pomyśli, że to przecież to tam nie ma znaczenia. No widzicie, co się dzieje. Ona już się... Jak jest troszeczkę wyżej, musi mieć to podparcie na tekturze, bo może się odginać. Zwłaszcza taki delikatny element, bo to jest taki dosyć element właśnie taki, wiecie, żeby mi nie był widoczny. O. I ona już teraz będzie się fajnie trzymała. Czasem elementy do wycinania aż się proszą, żeby je wydłużyć. Czasem są tak beznadziejnie, że muszą się nakombinować. To wiesz, jest taka kwestia potem łączenia ich ze sobą, nie? Tak jak żeśmy sobie tu, wiesz, jedna do drugiej i wtedy właśnie najfajniej jak się stopniuje, czyli jedna się daje wyżej, drugie niżej, robi się nam taka naprawdę fajna taki efekt przestrzenny i taki trójwymiarowy, fajny. Mamy już drugą. I teraz pojedziemy sobie z tą najmniejszą. No, dobry czas mamy, więc no spokojnie. To jest baza, którą wczoraj robiliśmy, nie? Bo to było z tego arkusza, który przecięłam na pół, zrobiłam połówkę i ten jest od razu też na numer 2 i tutaj ja miałam docięty ten spód, tak? 14,5 ma nasza kartka, więc ja sobie tutaj docinam na 14,2, a na szerokość 10,5, więc 10 tutaj zrobimy sobie tak. A tu zobaczymy. Ale ja tu zawaliłam, słuchajcie. No, to nie może tak być, bo mi tu zabraknie, widzicie to? Chociaż nie, jest wyjście z sytuacji. Czekajcie, na spokojnie, nie nerwowo. Troszeczkę mi zabrakło. Sprawdźmy sobie, ile mamy. 10,1. Nie ma strachu. Opanujemy emocje. Zwężone sobie na 10,1. No, połączmy je. Tam było 10,1, a 10,5, więc tu zróbmy sobie 14,1. I to jest takie wejście z sytuacji, kiedy właśnie no nie chcemy jakoś ciąć dużego arkusza, a mamy taki format. Można po prostu sobie zrobić troszeczkę większe marginesy. Zobaczcie na to. I mamy takie większe rameczki dookoła. Też to ładnie wygląda, tylko pod jednym warunkiem, że one obydwie są równe, tak? Nie, że jedna mi się docięła szerzej i już ją zostawiam, no niech jest na jednej stronie, tylko wtedy musimy iść w obydwie strony. Czyli i jedna i druga musi ładnie nam tutaj. W krafcie no jedyny jest ten minus, że ta nasza kartka w środku nie jest taka mocno kraftowa, ale to też jakoś mi nie przeszkadza. O, perełka tu była. No, to mi się uciekło coś przytulić. I zobaczcie,
całkiem ładnie no ładnie to wygląda. Nie ma tu problemu z tym, że zrobiliśmy sobie, tylko wtedy ten, tak jak mówię, margines musi być równiutko przeprowadzony. I tu na tej kartce, zobaczcie, nie mam panelu, nie mam podbicia, połączone są dwa elementy. A co to są za elementy? No to są elementy, zobaczcie tutaj z tych naszych, znaczy w sensie ten jest, jeden tylko. To wystarczy dwóch. A z tyłu okleimy sobie tył i tą część wykorzystamy też do zrobienia tej dolnej części. Dobra. I z panią, ale wiecie, materiały na jedną kartę, chociaż sobie tu zerknę, bo chyba raczej ze ścinków żadnych tutaj nic takiego mi nie zostało. Jeszcze się porozglądam, ale chyba raczej nie. Także ten zostawiam. To zostawiam. No i zobaczcie, jeszcze macie tu papiery na wykonanie kartek, bo tu zostały, nie mam tu a mam ten morski chyba. Raz, dwa, trzy, cztery tu zostały. A w morskim zostały raz, dwa, trzy, cztery, więc jeszcze musicie spokojnie sobie karteczki zrobić. I ja tu docinam teraz. Mamy 10,5, tak? No to robimy sobie, to już mogę zrobić normalnie na 10,2. Bo tu jeszcze będzie to radełkowane po bokach. Cześć Urszulko. To zróbmy sobie na 10. Ok. I w drugą stronę na 14. 2. Bo to jest tył. Dlatego tak. I ten spód nam zostaje. I zaraz sobie go wykorzystam. Można tymi, przykleiło mi się do kleju. Można tymi różyczkami sobie okleić, a można rakić siak. Słuchajcie, mam pięknie oklejony tył. Okidoki. Ładnie mamy oklejony tył. A z przodu połączymy sobie ten ścineczek. Może nie, czekajcie. I tak dobrze z tym ścineczkiem, bo już się pomyślałam, że się pomyliłam. Tutaj dotnę może na... Nawet mogłabym, no bo i tak go rozcinam, zabrać sobie kawałek tej mapy, gdzie mi się łatwiej połączą te dwa elementy. Nie będę musiała kombinować za bardzo. I też zaraz się okaże, że nie za mało. Zobaczcie. No, chyba troszkę mogłam więcej, ale załapię się tu. Chodziło mi o to, żeby położyć, żebym się oparła. Mogłam nawet wyżej sobie to wiecie, o co mi chodzi. O podklejenie tego elementu, żeby mi się połączyły. Ja sobie teraz, zobaczcie, i to jest ta sama sytuacja, że w tym miejscu przyjdzie cała kompozycja, tak jak mieliśmy wczoraj i nie będzie widać tego połączenia, a jak fajnie możemy wykorzystać to, na czym też mi zależało, żeby pokazać te karteczki w tym mintaju, nie? Takie malutkie, bo często też słyszę o tym, że no jest z nimi taki problem, co z nimi robić, no to właśnie można sobie też odrysowałam sobie, żeby równo przykleić, bym miała już od razu na górze, chociaż mogłabym to jeszcze zrobić raz, żeby mieć pewność, że będzie równiutko. Tu. Sugeruję się oczywiście lewą stroną, bo tam jeszcze nie mam z tej prawej wyrównane. Zobaczcie. I tu ładnie. I już mamy. Ok. I teraz mam troszeczkę wyżej. I teraz ja sobie jeszcze raz to wytnę. Chociaż mam takie wrażenie. No nie jest to tu prosto chyba. 10. Ok. I jeszcze raz przyłożymy, żeby ewentualnie gdzieś tam podopracowywać. I zobaczcie, poskładana z różnych elementów. I to są te karty, które tu macie, ja mówię na to journalingowe. No nie wiem, może źle się wyrażam, to nawet taką można, tylko że ona jest tutaj, widzicie, z taką grafiką, ale można sobie rozciąć na pół i połączyć z jakimiś innymi, chociaż tutaj akurat wszystkie mają grafiki tak nieszczęśliwie, ale choćby na przykład taki ścinek, który też ma mapę jak na złość.
ale łączenie jakby dwóch ścineczków, o to mi najbardziej chodziło. Tych journalowych nie zawsze wszystkie są takie, tu tak pechowo trafiło, to co ja Wam też mówiłam o tym, że z tych map dużo, co mnie tak nie do końca cieszyło, no bo te mapy, no to takie średnie są, nie? No zobaczcie, ona jest tu i z tej strony, a tu jest aż z dwóch, więc tu, gdzie, tu na szczęście z tej strony jest takie ładne, no to mogę wykorzystać, nie? A tu z drugiej strony mam, tak jakby 3 mapy są wykorzystane na tych tłach, ale w innych kolekcjach mintajowych nie zawsze te mapy są. Czekajcie, sobie zerknę, bo zapomniałam jak tu. A tu mamy na przykład dechy, to zresztą też wykorzystywaliśmy, spójrzcie, bo te są takie malutkie, ale chodzi o to, że można sobie te journalowe elementy też fajnie wykorzystać i też to bardzo ładnie wygląda. I teraz dzięki temu, że sobie to tak połączyłam już na środku, będzie mi trochę łatwiej, bo ja sobie tutaj przebiłuję to. W związku z tym, że mam to połączone, to będzie mi prosto, bo nie będzie mi się to rozjeżdżało. Ja polecam łączyć takie ścinki różne, właśnie takie te karty journalowe. O, pojechałam jak końcu westernie. Na szczęście na środku, a tam będzie kompozycja. I no i tutaj, tak jak to robiliśmy wczoraj, też tam było połączenie i była taka przerwa między jednym i drugim. Kto był, ten pewnie pamięta. Możemy sobie to świetnie zasłonić kompozycją, co zresztą zrobimy. A może ja sobie wezmę ten taki, będzie fajniejszy, jakby potrzebowała na... Tekturki włożyłam Wam 3, więc spokojnie możecie działać. Czy ktoś ma, słuchajcie, jakieś pytania? Dajcie znać, czy łączycie takie elementy, czy raczej te karty journalowe z Mintaja to idą w dodatki do albumów i są wykorzystywane do, no, jak to się mówi, do kart albumowych, ewentualnie zamknięć. Ja też wykorzystuję je właśnie, jak robię zamknięcia, to podklejam sobie. No i mamy. Dobra. Ciuch. Okay. I ja sobie tu zrobiłam w tym miejscu jaśniutkie na górze, a w paseczki na dole, bo chcę taką pozycję, żeby tak od góry się układała. Zobaczcie. I tu już idą same kwiaty. Spójrzcie, tu mamy te duże, mamy podkładane jeden pod drugi. Ja tutaj, a jeszcze zobaczcie, jest ścinek, można też sobie tu wyciąć taki element i też go wykorzystać fajnie. Nie wiem, czy ja tu nie mam tego czasu. Spójrzcie, jak ładnie można wyciągnąć sobie gdzieś z boku taką kompozycją, bo tutaj już z tej mapy niekoniecznie będę korzystała, ale pokażę Wam, jak fajnie. Więc zerkajcie czasem na ścinki, które Wam się generują podczas pracy, czy to z albumami, czy też z kartkami, chociaż na kartki to raczej są takie proste cięcia, gdzie tych ścinków nie jest dużo, aczkolwiek zobaczcie, no tutaj ścinek jest, więc też, ale najwięcej takich ścinków właśnie mamy przy albumach i ja bardzo często z tych takich kawałeczków gdzieś tam wykrzesuję jeszcze resztki i gdzieś tam wykorzystuję do dekoracji, do ozdabiania właśnie albumu, kart, no a tutaj czy do kartek można sobie zostawić też, bo słuchajcie, tu nie mamy nic do zarzucenia tej pięknej kompozycji, która nam się tutaj pokazała. Zobaczcie, jak ślicznie wydłużona. Tu jest płateczek obcięty, ale ja go mogę tak ładnie zaokrąglić i to, słuchajcie, nikt w ogóle nie zauważy, że to jest, że było ścięte i jest trochę podkręcone. Ale za to te piękne liście, spójrzcie, jak cudną kompozycję, ale ja żebym teraz tego nie zawaliła, bo ja tutaj pojechałam tak równo. Jak piękną kompozycję zrobiło, taką wydłużoną w dół, którą mogę też z boku przymocować. Bo mi się tu schowie pod tymi kompozycjami, zobaczcie. Dla mnie to są super opcje, polecam. Wykorzystałam tutaj oczywiście sobie, jak widzicie, zapewne ten taki, to się nazywa, ja oczywiście znowu nie pamiętam. Przecież ja też rzadko kiedy cokolwiek pamiętam, jeżeli chodzi o takie nazwy. On jest w związku z tym, że tu miał takie sztachetki drewniane, którym by był, znaczy jakby się ktoś uparł, to podkleja wszystko, ale ja sobie to dałam na, jak to po śląsku go dałem, na zol, czyli na płasko.
On będzie na samym dole. Tu sobie pójdziemy już fajnie. Zobaczcie, ten paseczek niech już tu jest. I możemy całą resztę układać. Ja tutaj, słuchajcie, pojechałam z plecaczkiem. I to jest też fajna kartka urodzinowa według mnie. Zresztą ja też tu napisałam spełnienia marzeń. Czy to jest ta walizka? Chyba tak. Powiem Wam, jak jest to na tej kartce, to mi się to jakieś takie większe wydaje i ciągle szukam, że to nie jest ten element, który miał wycięty. Tu mamy taki, zaraz sobie zobaczymy, jakie nam te kwiatuszki zostały. To sobie to wszystko ładnie poukładamy. Ok. Taki jakiś katar mnie dzisiaj złapał. Słuchajcie, nie wiem, czy to z tego ciepła. No tu jeszcze jakieś kwiatki mamy. No chyba nie. Żeby sobie jeszcze gdzieś można powycinać z elementów. To wydawało, że jeszcze miałam, jak je tu przekładałam. A może mi się wydawało. Dobra. Tutaj już, słuchajcie, koniec. Dobrze, sobie to wezmę, żeby, wiecie, nie robiło zamieszania. O, już się zrobiło czysto. Cześć Anielko, przypomniałaś mi o tym łączeniu, za co bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Ja wczoraj nawet tył kartki zrobiłam z kilku małych elementów. O, widzisz, super, drogowskaz. Ale to się, a nie nazywa się to inaczej w górach, jak są te takie właśnie... Bo normalnie, no wiem, że drogowskaz, ale jakoś tak wydaje mi się, że w tych górach to się jakoś tam inaczej nazywa. Nie wiem, może ja się mylę. I teraz tak. Tu byś szło, a może ja mogłam tu niżej, słuchajcie, zrobić. Jeszcze jeden pasek, nie? Bo mi się wtedy oprą te kompozycje fajnie. Tak, tu sobie domu trochę niżej. Najwyżej będę... I leci nam ta jedna duża, która sobie pójdzie fajnie w tym miejscu. Słuchajcie, a może tu ja mam faktycznie ten tutaj jakoś zrobiony, ale nie. To dziwne jest. Widzicie to? Skąd ja mam ten kwiatek? Bo ja mam wszystkie wycięte. A ten jest taki duży. Czy ja bym gdzieś zawieruszyła jakieś kwiatki? Przyznam się, że chyba coś w tym jest. Albo mam powycinane. Taka lekko jestem zadziwiona. I to jeszcze tu jest w dół z takim dużym kwiatkiem. Czekajcie, teraz to zobaczymy. Może ja gdzieś wycięłam, ale ja mam elementy wszystko powycinane. A może to jest tutaj ten? Nie, to nie jest. Nie. Dziwne rzeczy się dzieją. A może wy coś widzicie, czego ja nie widzę? Słuchajcie. Może ja czegoś nie wycięłam. Nie, już nie mam żadnych kwiatków. To dzisiaj historia. Czekajcie, zaraz zobaczę. Co tu mamy w tych elementach? No, to już widzę, skąd mam ten kwiatek. Już byłam, słuchajcie, o krok od szaleństwa. Ale to jest, wiecie, ja też kiedy pracuję zwłaszcza z albumami, chociaż chyba w albumach mniej, ale jeżeli chodzi o te właśnie takie, bo tutaj są takie trochę, bardzo często Mintaj właśnie na tych kartach ala journalowych ma takie duże kompozycje. I ja często też wycinam je i komponuję je w kartki, czyli robię z nich takie elementy do kartek. Albo wycinam z tych małych karteczek takie kompozycje, bo tam bardzo często są tak ładnie poukładane elementy i one doskonale sprawdzają się na kartkach. Przepraszam, to jest taki mój pomysł też, wiecie, bo ja widzę często te pytania, że co robić z tymi właśnie kartami, bo
wiecie, w takiej kolekcji mintajowej są aż 2 karty, które są właśnie z obydwu stron w ten sposób, że nie ma tak, że jest ta jedna strona jakby w takie małe karty, a ta druga jest całkowicie gładka, nie? W całości, że jak nie wykorzystam wszystkich kart, no to tą drugą mogę sobie wykorzystać stronę jako tło gdzieś. No tutaj nie ma takiej szansy, bo one są takie bardzo mocno rozbite i z jednej i z drugiej strony są pokierowane właśnie takim już journalingowym klimatem, czyli są tak dostosowane do tych kart, pografikowane z jednej i z drugiej strony, więc to jest ciężko. Ja tak czasem te grafiki właśnie wycinam i wykorzystuję je w taki, a nie inny sposób. To jest mój sposób na wykorzystanie właśnie tych journalowych kart. Ja tak mówię journalowe, ja nie wiem, czy ja to mówię prawidłowo, ale no dla mnie to są takie małe karty. Cześć Edytka, jak się masz, dostałam paczkę, a proszę bardzo, a jakoś w miarę się kulą. Ja pojęcie kierunkowska są możliwe. Cześć Kasieńka. Szlakówki? Możliwe. Cześć, cześć, cześć. Szlakowska. Naprawdę? Ja też tak wycinam. O, no to super. Słuchajcie, wy mi możecie każdą ciemnotę wcisnąć, bo wiecie, jak ja nie pamiętam, jak się coś nazywa, to mi można... Do 7. Aż mam ochotę wyjść i powiedzieć, co myślę o tym. Zaznaczyłam specjalnie do 17, przepraszam. No, żeby przed live'em przyjechał, nie? Tak. Dziękuję Edytko za cudowną niespodziankę, a dziewczyny zapraszam tam. Dostałyście wspieranie od Edzinki. Zerknijcie, co tam czeka na karcie wspierania dla Was. Dziękuję. Się cieszę, że mam live'a. Wylazła, to zero ukrzeniła. Wiecie, jak przyjechał mąż, ja mówię, no sorry, będziesz musiał gdzieś paczkę wydać, bo dziad jeden nie przyjechał jeszcze. Przyjechał prawie o 6:30. A ja wiecie, rzadko kiedy proszę o coś takiego, naprawdę. Rzadko kiedy to się zdarza, żebym ja prosiła o taki późniejszy podjazd. Nie pamiętam kiedy, nie. Teraz nie pamiętam, kiedy ostatni raz był. Jeszcze mnie nie posłuchał. Dobra. No to co? Tutaj nawet mogłabym też to wyciąć. Zobaczcie, jak fajnie można poskładać. Spójrzcie na to. Jedziemy teraz. Można dużo wykrzesać z papierów. Raz. Ja się teraz zdenerwowałam tym, że podjechał i nie wiem, gdzie dałam ten kwiatek. Nie mówcie, że ja go rozcięłam sobie, jak go wycinałam, żeby tu... Nie, ja jestem naprawdę borok. No i tak się zdenerwowałam na kuriera, że rozciąłam sobie kwiatek, który wycięłam tu. Ale nic nie szkodzi, słuchajcie. Nie będziemy się doprowadzać do nerwów. Zobaczcie. Ciach. Tu pięknie w górę. Czemu ja się mam denerwować? Wszystko można zrobić, słuchajcie. Po to go wycinałam. Żeby go dać w tą kącie. Choćby wczoraj, nie? Kto to mama Frida? Kotwica nie w tę stronę. W każdym razie, słuchajcie, muszę, bo tam miałam podwójną. W każdym razie, słuchajcie, to jest dzisiaj ostatnie nasze spotkanie, takie ogólne na YouTube, bo reszta już będzie się toczyła na grupie zamkniętej, tylko dla osób, które posiadają, zakupiły boksa inspiracyjnego, więc jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył, ja tam wrócę, to będę doglądała, to proszę bardzo, żeby to zrobić. Zerknę sobie na maile, bo wszystkie naprawdę były wysyłane. Każdy przelew, który przychodzi po czy to zakupie warsztatów, czy boksów inspiracyjnych, ja w odpowiedzi na niego, jeżeli są pod dany warsztat tworzone jakieś grupy warsztatowe, wysyłam linka do tej grupy. Ale musicie zwrócić uwagę, bo one często wpadają do spamu, są traktowane jako spam, więc trzeba sobie tam do tego spamu czasami zerknąć i
i dołączyć do tych grup, które są stworzone. My jutro jedziemy z czym? Już sobie trochę zapomniałam, słuchajcie, my jedziemy jutro z... Co ja tu mam? Aha, z tym zestawem ślubnym. Nie wiem, czy my go zrobimy wiecie, w ten jeden dzień. No, zobaczymy, jak nam pójdzie praca. No i ta pójdzie tu teraz w dół, więc wszystkiego dało się wybrnąć. No, też ładnie wygląda. No i tu napis z boku, nie? Jeżeli ktoś lubi chlapania, można sobie pochlapać. Jeżeli ktoś chlapa nie lubi, no to po prostu nie chlapie. A tu walizeczka jakoś krzywo mi się przykleiła. Czekajcie. Okay. No robimy sobie tutaj. O, jak ładnie wygląda. Widzicie, to jest ten kawałek wcięłam. I pięknie go tutaj jeszcze jachnąć. Ja tu mam akurat pochlapaną. Jest troszkę tu zmienione to, bo mam ten kwiatuszek, który obcięłam, ale to nie ma znaczenia, słuchajcie. Bardzo podobnie karteczki wyglądają. Zrobione są z samych elementów do wycinania, więc wiecie, no to sobie odkładam, bo tu mamy ścineczki, do albumu się przydadzą, tektury tak samo. Mamy jeszcze tu 8 arkuszy papieru, więc jeszcze zostaje Wam materiału, żeby sobie zrobić karteczki we własnym zakresie. Beatka. A, no okej. Możesz się sprawdzić, ale tak się naprawdę nazywają znaki szlakowe w górach. A nie, Aniu, ja nie podważam tego wątpliwość, tylko wiesz, tak zabawnie mi to troszkę zabrzmiało, a ja nie jestem jakimś górołazem, więc śmiałam się, że każdy może mi teraz, wiesz, cokolwiek powiedzieć, ja bym pewnie w to uwierzyła. Nie mam powodu Wam nie wierzyć. Nie, to wiesz, to nie miałam na celu teraz, że ktoś mnie oszukuje, po prostu, no tak. I dzisiaj mamy, słuchajcie, znowu kolejne 3 karteczki. Ja już mam 6. 6 karteczek. Słuchajcie, może jakaś zabawa będzie, jakieś zgarnięcia, taki pakiecik. Zobaczymy. Haneczko, bardzo Ci dziękuję za ten brylant. Chyba, że to był do... A nie, bo Ty nie jesteś. Ślub. I zobaczcie. Naprawdę to są same elementy do wycinania, więc Jezu, ja chyba tutaj uciekałam gdzieś z tego kadru cały czas, więc myślę, że ta mucha się już utopiła. Jakoś bym tą wodę przebolała, słuchajcie. A gdzie są te wczorajsze? Mam. Także kartek jest dużo. Słuchajcie, ja w ogóle będę też wystawiała, bo ja tam polecałam na mojej stronie wsparcie synka mojej koleżanki, zresztą mojej koleżanki i jej synka w walce o zdrowie, o wsparcie w rehabilitacji. Więc pewnie albo te kartki, albo no zobaczę, jeszcze muszę zdjęcia w końcu obrobić, bo ja tak mówię, tam zachęcałam, prosiłam o wsparcie, a sama jeszcze nic nie wystawiłam, ale na spokojnie, słuchajcie, już teraz się, mam nadzieję, sprężę, chociaż jeszcze ten album warsztatowy w toku, więc troszkę tych karteczek nam się uzbierało. Ja cały czas mam nadzieję, wiecie, moim celem też w tych boksach inspiracyjnych jest to, żeby tworzyć sobie takie zaplecze i zawsze mieć pod ręką jakieś kartki pracy, które w razie jakiejś potrzeby gdzieś tam mamy zawsze pod ręką. Przychodzi ktoś 5 przed 12, jak to się mówi, i potrzebuje kartkę czy cokolwiek, tam wiecie, jakąś pracę, a wy wyskakujecie, czekajcie, wyskakujecie i taką pracę macie, więc cieszę się bardzo. Mucha chyba się poddała, albo uciekła przez okno. Cieszę się, że się zmieściliśmy. Muszę przyznać, że troszkę przyganiałam czasowo, ale z drugiej strony no, chciałam dzisiaj się wyrobić. Ale zobaczcie, jednak się da wyrobić, nie? A jak się tak gada dużo, ale ja w sumie przez cały film nawijałam, więc teoretycznie to nie było, że ja byłam cicho i nic nie gadałam. Cześć, Alu! Hej dziewczyny, chłopcy, jeśli są, miło spotkać się na żywo. A był Bartek, ale chyba był, ale się zmył. A może jeszcze jest. Pijcie dużo wody. Zobaczcie, ile kartek. Ja ich mam tu 12 w tym momencie. Tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12. No tak, bo było 6 kartek, a robiłam je 2 razy. To jest urok boksów inspiracyjnych, słuchajcie.
ale będzie co wystawiać na aukcję, będzie też co na sklepiku. Jeżeli ktoś potrzebuje też gotowych prac, słuchajcie, u mnie na sklepie jest taka zakładka gotowe produkty i tam kartki są. Jeszcze mam ich dużo na sklepie nieobrobionych, muszę je też powrzucać, więc no, szybko żeśmy się dzisiaj uwinęli, nie? Jak trwoga, to się da. Ale jakoś mam wrażenie, że wczoraj chyba były bardziej pracochłonne, mimo wszystko te kartki, ale też dosyć szybko nam poszło, więc... Ale przyznaję bez bicia, że cisnęłam dzisiaj, no. Dobra, kochani, bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Boksy jesienne na razie póki co, bo miałam pytanie takie ostatnio, jeżeli chodzi o boksy, stoją pod znakiem zapytania, ponieważ szykuje mi się wyjazd związany no, z moim Tomkiem, więc wiecie, ja też nie chcę robić wszystkiego potem na dziko, na szybko. W związku z tym ja też mam taki długi urlop w sierpniu. Nie wiem, jak to wszystko się potoczy. Może się zdarzyć tak, że boksa jesiennego w tym roku już nie będzie. Wyjątkowo, choć chyba pierwszy raz od 2-3 lat, od kiedy są boksy. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Ale za szybko. Słuchajcie, ja czekam, jak zaczną dzwony bić, to lecę jak dziki. I to, co zmieni się też, mogę już teraz powiedzieć od nowego roku, to na pewno to, że boksy inspiracyjne będą tworzone pod konkretne okazje w danym okresie tej pory roku, które są tak, jak to było na samym początku tak naprawdę. I będą całkowicie zamknięte dla osób, które boksy posiadają. Czyli nie będzie nic robione tutaj na live'ie, na YouTubie. Będzie wszystko zamknięte dla osób, które mają boksa. To na pewno takie zmiany będą, to już wiem. Madziu, no ja planuję na 5 lipca, więc mam nadzieję, że tam wszystko pójdzie zgodnie z planem, ponieważ od 1 lipca już mam tutaj pracownika u siebie, więc cieszę się bardzo z tego powodu, bo jest to moja Karolina, ona zawsze w wakacje pracuje u mnie przez miesiąc, też sobie zarobi, uczy się tu, wiecie, wszystkiego, obsługi kasy klienta, wszystko pakuje, wasze zamówienia, wysyłki ogarnia, więc no uczy się, naprawdę jest bardzo solidnym pracownikiem. Ja chwaliłam ją już wiele razy, bo ja zawsze uważam, że chwalić trzeba i to nie dlatego, że to jest moje dziecko, ale jest naprawdę bardzo sumienna, dokładna i bardzo taka, wiecie, jak to się mówi, taka drobiazgowa. Ona wszystko tak dopracowuje, ładnie wysprząta wszystko po pracy, więc ja się bardzo cieszę. Dla mnie to jest duża ulga, duża pomoc. Dla niej fajnie, bo się uczy, wiecie, obsługi kasy, takich różnych rzeczy, które już się tam gdzieś w przyszłości przydadzą. A dla mnie to jest, słuchajcie, kamień z serca, więc ja sobie będę cały ten przyszły tydzień miała na to, żeby przygotować warsztat, doszlifować, dopracować go, dopieścić i myślę, że uda mi się 5, ponieważ tam też będzie dużo nowości. Shaker mixy, które trzeba obcykać fajnie i deco shaker mixy, żeby nie było, że tam czy ktoś już takiej nazwy nie użył, bo ja też, wiecie, nie ogarniam wszystkiego w sieci. Karolina znów ci zrobi rewolucję w pracowni. No to tak wiecie, raz do roku taka rewolucja w pracowni jest i to właśnie autorem jest Karolina, która przeczepuje półki, robi porządki, układa wszystko pięknie, ładnie, pozbywa się tego, co ja chomikuję przez cały rok i wie, co to jest? Mówię, co nie wiem, to znaczy, że tego nie potrzebujesz, wiecie, fruch, nie? Jak nie wiesz, co to jest, tego nie szukałeś, znaczy, że tego nie potrzebujesz. Taka osoba też jest potrzebna, więc ja w tym roku obiecałam sobie, że nawet nie będę patrzeć, co ona wyrzuca tam. Chociaż no nie, no muszę zerknąć. Kochani, bardzo Wam dziękuję za te 2 dni spotkań. Mam nadzieję, że może się komuś przydały, może ktoś coś wyniósł. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie znak pod filmem, kciuczka. Wszystkie osoby, które zakupiły boksy, zapraszam jutro już na zamkniętą grupę. Tworzymy ślubne projekty. Elementy proszę sobie grzecznie powycinać. Jutro już mnie nikt nie będzie poganiał wieczorem, ale dzisiaj zrobiliśmy wszystko, więc no nie ma tak, że nie zrobiliśmy. Na deco shaker mixy. Tak, będą. Są już też jesienno-świąteczne, ale to jeszcze troszeczkę czasu do tego. Kochani, cudownego wieczoru Wam życzę. Teraz już chyba przywykł mój organizm do tego ciepła, ale już będę kończyć. Ja pędzę, zabieram karteczkę i lecę, a Wam życzę cudownego wieczoru. Raz jeszcze pijcie dużo wody, ściskam Was mocno, dziękuję za Waszą obecność i do zobaczenia i do następnego razu. Tak.
Tak, jutro o 18:00 lideczko na grupie, na Fejsiku. Oczywiście, jak ktoś by pytał, filmy z Face'a są, słuchajcie, ściągane, obrabiane i są jako playlisty na YouTubie, jako dostępy bezterminowe, jeżeli chodzi o warsztaty z boksu inspiracyjnych. Także raz jeszcze ściskam, miłego wieczorku, miłego tygodnia. Było mi miło spędzić z Wami te 2 dni na żywo. Do zobaczenia, do następnego razu. Pa. Realnie się teraz muszę powyłączać.